Pomorskie to nie tylko złote piaski plaży czy zabytki gotyckiego Gdańska. To także tereny rzadziej odwiedzane, mniej popularne. Dzisiaj? No właśnie, co dzisiaj? Dziś Słupsk i kraina w kratę. Odkrywamy Pomorskie. Ja nazywam się Arkadiusz Zygmunt i zapraszam Państwa do wspólnej wędrówki. Początki Słupska datuje się na okres, kiedy nad tą częścią Pomorza panowali książęta gdańscy. To Świętopełk Wielki w 1265 roku nadaje Grodowi nad Słupią prawa miejskie. Ale dzieje tego miasta nie były wcale takie ułożone. Przechodził on następnie kolejno z rąk do rąk. Stawał się miastem polskim, w wyniku zdrady lokalnych możnowładców przeszedł pod berło brandenburskie, aż w końcu stał się jedną z majętności książąt zachodniopomorskich. To właśnie jeden z nich zastawił ziemię słupską wraz z miastem Krzyżakom, którzy na 12 lat zajęli gród jako swoją własność. Kiedy zbliżał się termin spłaty, w 1341 roku okazało się, że skarbiec książęcy świeci pustkami. Miejska legenda, która stała się następnie kanwą wielu obrazów czy miejskich historii, mówi, że wtedy to słupscy mieszczanie i duchowieństwo oraz okoliczne rycerstwo postanowiło oddać wszystkie kosztowności, aby wspomóc księcia i wykupić miasto z rąk zakonu. Wykup ten upamiętnia obraz umieszczony w sali Rady Miejskiej w gmachu słupskiego ratusza. Będąc przy ratuszu, warto się skusić i wejść na wieżę widokową, z której rozpościera się wspaniały widok na całe miasto. Po niefortunnej historii związanej z wykupem miasta z rąk Krzyżaków, książę pomorski obiecał słupszczanom, że już nigdy ich miasta nikomu nie odda. Przejawem sympatii pomorskich książąt był fakt, że to właśnie tu, w południowej części grodu, ulokowali swoją miejską rezydencję. Przechodziła ona kolejno z rąk do rąk kolejnych słupskich książąt, aż w końcu w połowie XVII wieku to na nim żywota dokonała ostatnia księżna z rodu Gryfitów, Anna de Croy. Po wygaśnięciu dynastii miasto przeszło pod panowanie pruskie, elektorów, książąt, aż wreszcie królów rządzących tym miejscem z Berlina i Królewca. W XIX wieku Słupsk przeszedł ogromną metamorfozę. Zburzono mury miejskie, zasypano fosy, a na ich miejscu założono park nazywany plantami. To właśnie ten zielony ring nadał miastu nazwę Pomorskiego Paryża. Tak piękne miasto pozostawało do 1945 roku, kiedy w wyniku działań wojennych praktycznie cała jego historyczna część spłonęła. Dzisiaj tych świadków najdalszej przeszłości miasta zostało naprawdę niewiele. Ale żeby poznać prawdziwą esencję historii Słupska, musimy odwiedzić zamek książąt pomorskich, siedzibę władców tych ziem, którzy panowali nad miastem aż do połowy XVII wieku. Zapraszam do środka. Wśród wielu wystaw, które możemy zwiedzać w Muzeum Pomorza Środkowego, niezwykle ciekawa jest ta znajdująca się na parterze Zamku Książąt. Jedyna taka w północnej Polsce wystawa prezentująca trumny oraz akcesoria pogrzebowe ostatnich mieszkańców zamku, księżnej Anny de Croy i jej syna Ernesta Bogusława. Wśród zgromadzonych tu zabytków znajdziemy aksamitne spodnie szaty, płaszcze, w które zostali odziani Anna i Ernest tuż przed pochowaniem, lub poduszka znajdująca się w jednej z trumien. Ale to właśnie one są najciekawszymi elementami tej wystawy. Dwie wspaniałe, późnobarokowe, cynowe trumny. Same sarkofagi są fascynujące i nacechowane mnóstwem nieczytelnej może dziś do końca symboliki. Zwróćcie uwagę na gryfy, na których wsparta jest trumna. Księżna Anna była ostatnią przedstawicielką lokalnej dynastii pieczętującej się wizerunkiem tego stwora, dlatego to właśnie na niej wspiera się miejsce, w którym została złożona do grobu. Mnóstwo kwiatów symbolizujących przemijanie i marność naszego życia, trupie czaszki, wszystko zostało wykonane w jednym z najbardziej cenionych zakładów odlewniczych w Gdańsku.
Słupsk to nie tylko daty w kalendarium czy karty z kronik. To także mnóstwo wyjątkowych, małych historyjek, które tworzą obraz tego wyjątkowego miasta. Czy wiecie, że najstarsza funkcjonująca drewniana winda w Europie znajduje się w Słupsku? W tym budynku za mną, domu towarowym Słowiniec. Dziś niestety jej nie zobaczymy, ponieważ jest w remoncie. Ale za to mamy tramwaj. Przypomina o tym, że jeszcze 60 lat temu słupszczanie właśnie tym środkiem transportu przemieszczali się po swoim mieście. Kartka pocztowa. To w Słupsku urodził się Heinrich von Stefan, wynalazca tego małego kartonika, których miliony są wysyłane codziennie na świecie. Może być więc lepsza pamiątka ze Słupska niż wysłanie jednej do najbliższej sobie osoby? Jeżeli zgłodniliście, to koniecznie musicie spróbować słupskiej pizzy, serwowanej w barze mlecznym Poranek już od 1975 roku, co czyni ją najstarszą pizzerią w naszym kraju. Wygląda idealnie, nieprzypieczona. Smacznego! Pizza była świetna, bo nieprzypieczona. Więc co przypiekano w Słupsku? Lokatorki baszty za moimi plecami, czyli słupskie czarownice. Ostatnia z nich spłonęła na stosie w 1701 roku, bo chyba za dobrze znała się na ziołach. To właśnie na nią donieśli miejscowi aptekarze do Uniwersytetu w Rostoku, gdyż była skuteczniejsza w leczeniu ludzkich przypadłości niż oni, profesjonaliści. Wizyta w tym miejscu, gdzie w 1701 roku zniknęła Trina Papisten, to obowiązkowy punkt każdej wizyty w Słupsku. Wizyta w Słupsku byłaby nieważna, gdyby nie odwiedziny Białego Spichlerza, wyremontowanego zaledwie 2 lata temu, mieszczącego oddział Muzeum Pomorza Środkowego. Jakież skarby znajdują się w Białym Spichlerzu? Musimy sprawdzić sami. Mamy Witkacego. Wprawdzie w muzeum możemy znaleźć jeden obraz Matejki, jakiegoś Fałata Malczewskiego, ale to on, król Krupówek, jest niekwestionowanym bohaterem Słupskiego Muzeum. Jesteśmy w Białym Spichlerzu, w którym możemy podziwiać jedyną i największą kolekcję prac Stanisława Ignacego Witkiewicza, zwanego Witkacym. Oprowadzać nas będzie pani Beata Zgodzińska-Wojciechowska, kustosz kolekcji Witkacego. Takie pytanie na początek. Dlaczego tak naprawdę ten Witkacy jest tak ważny dla naszej kultury? Dlatego, że w swoich dziełach, zarówno w pracach filozoficznych, a także nawet w zwykłych listach do przyjaciół, stawiał kardynalne pytania dotyczące sensu istnienia, celu życia, funkcji sztuki, roli, jaką sztuka powinna pełnić w życiu człowieka. To, że zajmował się wieloma dyscyplinami artystycznymi, malarstwem, rysunkiem, pisał dramaty, pisał powieści, zajmował się też fotografią. I w każdej z tych dziedzin, w każdej z tych dyscyplin artystycznych osiągnął wysoki poziom. Tym, co też dominuje w naszej kolekcji słupskiej, to są pastelowe portrety wykonane w ramach jednoosobowej firmy portretowej S.I. Witkiewicz. U Witkacego dzieło sztuki czystej miało to być takie połączenie oto tradycyjnie rozumianych treści i formy, które przynajmniej w jednym widzu wzbudzi metafizyczne uczucie dziwności istnienia. Był taki moment w życiu Witkacego, że nagle przerzucił się tylko i wyłącznie na portrety. Czy wiemy, czym to było spowodowane? Różne są przypuszczenia. Warto tutaj oddać głos autorowi, który w roku 1925 we wstępie do katalogu tak pisał. Wystawiam tego roku same portrety, ponieważ moich kompozycji nikt nie ceni, nie potrzebuje i nie kupuje, a krytyka je przemilcza albo pisze o nich rzeczy nieistotne, a nawet czasem bzdury. Czyli z jednej strony jest to decyzja artysty, który uzna, że tych dzieł istotnych, dzieł czystej formy jego współcześni nie chcą. Artysta jednak musi z czegoś żyć, zatem postanowił z Witkacy przerzucić się na działalność zarobkową. Portrety wykonane są techniką pastelową. To jest bardzo trudna technika. Tu nie ma możliwości naniesienia oprawek. Witkacy zawsze powtarzał, że malarz powinien namalować to, co chce, a nie to, co mu przypadkiem wyjdzie. Klient musi być zadowolony, nieporozumienia wykluczone. To motto regulaminu pracowni malarskiej, pracowni portretowej Witkiewicza, ale podejrzewam, że pewnie takich smaczków i znajdziemy tutaj dużo więcej. No, przede wszystkim sam taki początek. Regulamin wydrukowany jest w tym celu, aby oszczędzić firmie mówienia po wiele razy tych samych rzeczy. On się ukazał oryginalnie przed wojną w wydaniu książeczkowym, to jest wydanie powojenne.
Paragraf pierwszy. Portrety wytwarza firma w następujących rodzajach. Typ A. Nie było jednego? Nie, było ich kilka i jeszcze było kilka i kilkanaście typów i różnych kombinacji. Typ A. Rodzaj stosunkowo najbardziej tak zwany wylizany, odpowiedni raczej dla twarzy kobiecych niż męskich. To były przeważnie duże portrety, starannie wykonane i nie tanie. Podstawowa cena to było 350 zł. To była przedwojenna miesięczna pensja. To nam też tak naprawdę mówi, do jakich klientów zwracał się Witkacy, tak? Do klientów zamożnych. W całym tym regulaminie nie pada ani razu słowo artysta, sztuka, dzieła sztuki. Ale Witkacy jest, tak jak jest twórcą, który wymyka się wszelkim schematom, kanonom, utartym kolejną, tak samo w regulaminie zachował jeden typ, typ C, C plus CO, ET i tak dalej, typy wykonane przy pomocy C2H5OH i tu mała powtórka z chemii, przy pomocy alkoholu etylowego, naszego normalnego alkoholu spożywczego i narkotyków wyższego rzędu, obecnie wykluczone, charakterystyka modela subiektywna, spotęgowania karykaturalne, tak formalne, jak i psychologiczne, nie są wykluczone. W granicy kompozycja abstrakcyjna, czyli tak zwana czysta forma. To prawda, Witkiewicz pozwalał sobie na twórczość pod wpływem? Tak. Witkacy chciał sprawdzić, jak pod wpływem zażycia bądź niezażycia pewnych specyfików zmienia się sposób widzenia świata, a w konsekwencji forma artystyczna dzieła. I dlatego na portretach zaznaczał, co zażywał, czego nie zażywał. Ten okres intensywnych eksperymentów to jest końcówka lat 20., początek lat 30. Te oznaczenia Witkacego są na tyle konsekwentne, że czasami my dzisiaj przez analizę porównawczą możemy co do dnia zadatować niektóre prace i często też na tych oznaczeniach wpadają fałszerze, ponieważ mechanicznie przepisują na przykład skrót CO, oznaczający kokainę, a można sprawdzić, w jakich okresach Witkacy zażywał kokainę, a w jakich jej nie zażywał. Jeżeli teraz na przykład czasami Witkacy nie wypił alkoholu, bywało, że zaznaczał minus C2H5OH, jeszcze dodatkowa NP, nie piłem alkoholu, matematyczny symbol, litera grecka pi, 5M 5 miesięcy plus KOF, COF, kofeina, czyli kawa. To akurat te oznaczenia na portrecie Tadeusza Boja-Żeleńskiego, wykonanym w typie U, to jest typ pozaregulaminowy, oznaczający upadek talentu, upadek sztuki. Witkacy był krytyczny także pod swoim własnym adresem, ale czym się różni artysta od nas? Artysta musi dysponować warsztatem artystycznym, który pozwoli na zobiektywizowanie indywidualnych doznań i zamknięcie ich w dziele sztuki. Serdecznie zapraszam do Słupska. Tych, którzy Witkacego lubią, zapraszać nie trzeba, a ja zaprosiłabym tych, którzy Witkacego nie lubią, żeby zobaczyli, czy na pewno go nie lubią, albo żeby utwierdzili się w tym, że jednak ten artysta im nie odpowiada. Ale warto wtedy znać jego dzieła z autopsji. Dlatego zapraszamy tu, do Białego Spichlerza, Muzeum Pomorza Środkowego. Wszystkich miłośników sztuki zachęcamy nie tylko do podziwiania Witkacego. Właściwie to dzięki niemu ta sztuka rozlała się na słupskie ulice, więc powiedzenie, że Słupsk muralem stoi, wcale nie jest nieuzasadnione. Murale, które objęły w posiadanie do niedawna szare i nudne ściany, dzisiaj, jak ten słupski mural przedstawiający codzienne życie, ożywiają to wyjątkowe miasto. Zaczyna padać. To znak, że trzeba wybrać się na prowincję. Jeżeli będziecie mieli dość miejskiego powietrza, zapraszam w okolice Słupska, słynną Krainę w Kratę.
Jesteśmy na dziedzińcu Zagrody Albrechta w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. Kraina w kratę. Skąd ta nazwa? Co ona kryje? Na te i wiele innych pytań odpowie nam pan Dawid Gonciarz, kierownik muzeum. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle nazwa Kraina w kratę? Nazwa pochodzi tak naprawdę od połowy lat 90. XX wieku, kiedy to pani doktor Elżbieta Szalewska, jeżdżąc po terenie Pomorza Środkowego, tutaj pośród tych miejscowości, wiosek, miasteczek nadmorskich, naliczyła jeszcze około 1500 budynków charakterystycznych dla wsi pomorskiej w XVIII, XIX i na początku XX wieku, czyli budownictwa szkieletowego, słupowo-ryglowego. I skojarzyła wizualnie tą konstrukcję, na którą składają się drewniane belki i przestrzenie malowane na biało, właśnie z efektem kratownicy. Tak powstała nazwa Kraina w kratę, która była jednym z pierwszych w ogóle markowych produktów turystyki wiejskiej w naszym kraju. A Swołowo jest chyba takim najlepszym przykładem i umownie zostało nazwane stolicą Krainy w kratę. No właśnie, Swołowo nazywamy stolicą Krainy w kratę. Ile się tutaj takich obiektów zachowało? Tutaj jest około 100 budynków pochodzących z XIX i początku XX wieku, które budowane są albo tylko i wyłącznie w tej konstrukcji, albo w konstrukcji mieszanej, częściowo murowanej, częściowo właśnie słupowo-ryglowej. Także około 100 budynków jeszcze w całej wsi, która można tak powiedzieć jest jednym wielkim żyjącym muzeum, jest jedną z najciekawszych i najpiękniejszych wsi w Polsce. To co, może zobaczymy, jak ten Albrecht mieszkał? Zapraszam serdecznie. Zwróćcie Państwo uwagę na hygrometr włosowy, najpewniej rudej kobiety. Podobno takie jeszcze w XIX wieku uważano, że najlepiej wskazują wilgotność powietrza. To na wypadek, gdyby komuś było zimno w nocy. Szkandela, wsuwało się ją pod łóżko i mieliśmy własny piecyk pod spodem, tak żeby w zimne wieczory i noce nie tracić za dużo ciepła pod pierzynką. Panie Dawidzie, wspaniałe muzeum, mnóstwo ciekawych obiektów, takich, których już dzisiaj w gospodarstwie domowym byśmy nie znaleźli. Dokładnie, akurat tutaj znajdujemy się w centralnym miejscu tego domu, czyli w kuchni, gdzie gromadziło się też życie wokół tego wielkiego kuchennego pieca. My ten piec wykorzystujemy obecnie, gotujemy, przyrządzamy na nim potrawy, a nasze muzeum jest interaktywne i to też przejawia się chociażby w hodowli zwierząt gospodarskich. Mamy tutaj ginące zachowawcze rasy z Pomorza, także zapraszam, zobaczymy. Jest wspaniale, cisza, spokój, ale przecież Kraina w kratę to nie tylko Swołowo. Co by jeszcze polecił Pan, aby odetchnąć prawdziwą atmosferą tej krainy? Na pewno wyjazd do Kluk, który są naszym drugim oddziałem i to jest wieś o podobnym charakterze jak Swołowo, może troszeczkę bardziej związana z rybołówstwem, ale to są również sąsiednie tutaj miejscowości, takie jak Możdżanowo, jak Starkowo, jak Bruskowo. W końcu docieramy do Ustki, gdzie też jest dużo tego typu, dużo tej zabudowy. Także całe tutaj położone miejscowości wokół Swołowa, cały ten region to jest właśnie Kraina w kratę. Panie Dawidzie, bardzo serdecznie dziękujemy za gościnne przyjęcie. A cóż, Państwa zapraszamy w dalszą drogę naznaczoną kratą. W poszukiwaniu kraty docieramy w końcu do Kluk, na wschodnie rubieże tej krainy. To tu możemy znaleźć mnóstwo przykładów budownictwa szachulcowego. W Klukach naszą gospodynią jest pani Wioletta Tkacz-Laskowska z Muzeum Wsi Słowińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Violetto, kim byli Słowińcy? Kim byli Słowińcy? Był to lud, który zamieszkiwał tereny nad jeziorami Gardno i Łebsko w wieku XIX, od wieku XVIII. Byli ludem słowiańskim, który zachowywał swoją tożsamość etniczną aż do początku XX wieku, tutaj pomiędzy niemieckimi terenami. Mieli swoją kulturę, która dosyć szybko dezintegrowała w ciągu XX wieku, także kiedy na te tereny przyszła Polska, kiedy tereny Pomorza Środkowego
Narodowego weszły w granice państwa polskiego, Słowińcy już niestety nie mieli tożsamości, nie mieli poczucia swej tożsamości, odrębności etnicznej. Trzymam w ręce kostkę torfu, który był źródłem ciepła dla Słowińców, ale wiem, że z jego wydobywaniem wiąże się wyjątkowa lokalna tradycja. Tak, tradycja nazywana czarnym weselem, czyli Schwarze Hochzeit. Nazwa pochodzi od tego, że oprócz ciężkiej pracy był to czas również biesiadowania wspólnego, ponieważ była to wspólna wioskowa praca. Jedni gospodarze drugim pomagali i codzienną pracę kończyli biesiadowaniem na torfowisku. Na białych obrusach rozłożone było mnóstwo dobrego jedzenia i po prostu była biesiada. Torf, który pan trzyma, to jest już torf zeszłoroczny, suchy, taki już bardzo dobry do palenia, ponieważ torf kopało się na początku maja, kiedy właśnie odbywały się te torfowe żniwa. Wówczas na okolicznych łąkach wydobywano bardzo mokre kostki torfu, które później były suszone przez kilka tygodni na słońcu i zwożone pod okapy chałup, gdzie przez całą zimę były wykorzystywane właśnie do palenia. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się, zwiedzając muzeum w Kluchach? Zwiedzając nasze muzeum, można dowiedzieć się właściwie wszystkiego o Słowińcach, o ich kulturze. Jest to lud, który ma już tylko czas przeszły, a my pokazujemy, jak żyli, co robili, co jedli. Można zobaczyć i tkanie krajek, i przędzenie na kołowrotku, i szycie na nożnej maszynie, i drukowanie tkanin, a nawet to, jak konie w butach chodziły, w takich klumpach, które były wydubane w kawałku drewna i ułatwiały zwierzętom chodzenie po tych bagnistych, niestabilnych gruntach. Będąc tak blisko, nie mogliśmy nie dotrzeć tu, na wybrzeże Bałtyckiego Morza. Na jednej z usteckich plaż żegnamy się dzisiaj z gościnnym Słupskiem i zachwycającą krainą w kratę. To ta część pomorskiego, które warto odwiedzić, które warto odkryć, bo pomorskie jest piękne.